Hej, cześć, siemanko. Dzisiaj zajmiemy się wymianą baterii w kluczyku mojego Lexusa IS200, bo jak widać pśtykam i nie działa. Także podejrzewam, że po prostu bateria padła, także sobie ją wymienimy. No i to wszystko, dobra. Do wymienienia bateryjki będziemy potrzebowali kluczyka gwiazdkowego, no i oczywiście baterii. Do tego modelu pasuje bateria C1616. Ja mam akurat z firmy Warta. Mam nadzieję, że będzie długo trzymać. Także tak, pierwszy krok. Tu nie ciągniemy niczego na siłę. Tej poprzedni właściciel chyba zabierał się raz za wymianę baterii, mu to dość nie poszło, bo jak widać tutaj to jest uszkodzone. Także pierwszy krok to jest odkręcenie tej śrubeczki. Także odkręcamy. Nie myślałem, że ta śrubka będzie taka długa. Dobra, bo kręcę i nic się nie dzieje. I teraz tak, jeżeli macie oryginalną obudowę, to ta część wychodzi jakby na zakładkę. Jedna albo druga, nie jestem pewien, która. Także trzeba unieść jedną część i potem ona wychodzi tak jakby do tyłu. Także nic nie ciągniemy tu na siłę. To jest właśnie nieoryginalny ten dekiel cały. Więc tu jest to zrealizowane troszeczkę inaczej, ale w oryginalnym przykładku no ta nakładka wchodzi w taki zameczek i wtedy to nam umożliwia wyjęcie całej centralki. Także to sobie odkładamy na bok. No i teraz mamy tutaj dwie śrubeczki kolejne do wykręcenia, także wykręcamy. Teraz mamy już wszystko odkręcone. I teraz tak, teraz bardzo ważna rzecz. Tutaj jak się przyjrzycie, jest taka uszczeleczka. Jest bardzo ważne, żeby jej nie uszkodzić, bo ona zatrzymuje, no nie pozwala, żeby żadna wilgoć czy tam woda dostała się do środka. Także teraz ja sobie zmienię końcóweczkę na płaską z mojego magicznego zestawu. Tutaj wam pokażę. Taki mam zestawik kluczy, także szukam malutkiej płaskiej. No chyba jest. I teraz tak. Teraz sobie bierzemy. Myślę, że można w tym miejscu spróbować delikatnie podwadzić. I ono nam powinno wyjść. Także nie szarpiemy, jakby nie chciało, to próbujemy podwadzić z innej strony. O, tutaj też przedtem była firmy Warta bateryjka. Także wyciągamy nowe zapakowanie. Oj, trzeba nożyczkami. Spróbujemy pazurkiem albo śrubokiem. Pyk. Nie trzeba żadnych nożyczek. Wyciągamy. Hops. No i teraz wkładamy ją tak jak tamta była, czyli wkładamy sobie ją tutaj najpierw za tą część, która ją trzyma w środku i delikatnie wciskamy, aż zaskoczy. O, moja już tu prawie skoczyła na miejsce. O nie, jednak nie. Muszę poprawić, coś tutaj źle zrobiłem. Co ja tu zrobiłem źle? O, jednak ten ząbek był przedtem po prostu źle założony, tego nie zauważyłem. Ktoś po prostu wepchał na siłę i tyle. Także tą wsuwamy pod spód, wciskamy delikatnie. No i co? No i myślę, że to powinno być tyle. Także składamy w oddzielnej kolejności. Dobrze sprawdzić sobie, czy ta uszczeleczka jest nieuszkodzona. Jeżeli tu jest jakiś brud, jakiś syf, to dobrze jest to wyczyścić. U mnie tutaj no, jest tak dość dobrze, czyściutko w miarę. Także nic nam tej uszczelki nie powinno uszkodzić. Skręcamy z powrotem. Oj.
wkładamy. Tą część tutaj, grot, tak jak mieliśmy go przedtem położonego. Zakładamy część górną i ma być. No proszę bardzo. Chyba działa. Dobra, skręcamy. Dokręcamy z wyczuciem, żeby nie uszkodzić plastiku. Także robota zrobiona. Oj, stara bateria do śmieci. Zaraz sprawdzę, czy działa, ale myślę, że powinno działać. Także to tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się mój film, to proszę o lajka. Zapraszam też do subskrybowania, jeżeli podobają Ci się moje filmiki. Także to wszystko. Zapraszam też do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie chcesz pisać komentarza, możesz napisać też wiadomość prywatną. Mogę odpowiedzieć też na wiadomość prywatną. Także to tyle. Życzę udanego weekendu i do następnego filmiku. Cześć.